Bum, 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 bum! Pam, param, pam, pam! Moi drodzy, dzisiaj będziemy rozmawiać o kwestiach technicznych, ale z bardzo ciekawej perspektywy. Oto ujawnimy, jak zrobić, żeby w Bitcoinie było więcej niż 21 milionów jednostek. No bo Łukasz, czy to jest możliwe, że Bitcoin będzie miał kiedyś więcej niż 21 milionów? Żeby być precyzyjnym, to trzeba powiedzieć, że Bitcoina jest więcej niż 21 milionów, bo jest 21 milionów razy 100 milionów, bo tak naprawdę jednostką Bitcoina nie jest Bitcoin, tylko Satoshi. A Bitcoin to jest, dla uproszczenia liczymy jako 100 milionów Satoshi. Tak jak kiedyś na chemii uczyłem się o jednostce materii, 1 mol. 10 do tam chyba 23. Bardzo możliwe. To już poprawcie mnie, więc rozumiem, że to jest taka jednostka, która gromadzi określoną ilość satoshi, ten jeden bitcoin i ona nam upraszcza rozliczania. Tak. No Póki bitcoin nie kosztuje 10 milionów dolarów, to upraszcza, bo potem będziemy już liczyli raczej na poziomie satoshi. Tak. Ale wracam do tego pytania. W szkole dawno temu uczyli mnie, że bitcoina będzie tylko 21 milionów i żadna siła nie jest tego w stanie zmienić. Żadna siła nie jest w stanie tego zmienić wbrew górnikom, wbrew użytkownikom. Czyli górnicy mogą to zmienić. Żeby być w pełni takim poprawnym, to trzeba powiedzieć, że wbrew osobom, które prowadzą węzły, pełne węzły Bitcoina, bo to oni decydują o tym, jak rozwija się Bitcoin. Jeżeli wszyscy, albo nawet jakaś drobna część osób prowadzących węzły Bitcoina, w tym również górnicy, stwierdzi, że jakąś zmianę trzeba wprowadzić, no to oni będą używali tej zmiany. Czy się wszyscy do nich przyłączą, to już zależy od tego, czy będzie konsensus w sieci. Generalnie zasada jest taka, że jakaś zmiana jest wprowadzana z pewnym wyprzedzeniem i zaczyna obowiązywać za jakiś czas. I jeżeli przyłączy się odpowiednia duża ilość osób, no to można powiedzieć, że zmiana została zatwierdzona. I zaraz do tego jeszcze wrócimy, rozwiniemy tę myśl, ale chciałbym się cofnąć do roku 2008 i 2009, przełom, bo to Satoshi Nakamoto nie tylko był autorem manifestu, no to jest jak gdyby jedna rzecz, Oczywiście. ale on też przygotował pierwszą wersję oprogramowania bitcoinowego. Tak. Możesz to wyjaśnić, bo to jest najciekawsze. On przygotował ten, no właśnie, co przygotował? Nie wiem, na ile sam to robił oczywiście, ale pierwsze repozytorium Bitcoina otwarte właśnie na przełomie 8-9 roku, ono zawierało tą pierwszą implementację Bitcoina i ona była znacznie inna niż to, co jest teraz. No, na przykład rozmiar bloku nie był ustalony na 1 megabajt, to taka ciekawostka. On od samego początku nie wnosił 1 megabajt, to było wprowadzone później, to ograniczenie. Natomiast później, w miarę jak ludzie przyłączali się do tej inicjatywy, to coraz więcej osób było kimś, kogo nazywam kontrybutorem, czyli kimś, kto wnosi jakieś modyfikacje do kodu i ten kod był modyfikowany przez wiele osób w różny sposób i użytkownicy, czyli osoby, które posiadały wtedy pełne węzły sieci, bo na początku nie było żadnych innych rozwiązań, te osoby albo ściągały nową wersję i używały i wtedy ona obowiązywała, albo nie ściągały i nie akceptowały danej zmiany i wtedy ta zmiana nie była wprowadzana. Dobra, teraz żebyśmy dokonali pewnej klaryfikacji, czy możesz wyjaśnić, jaka jest różnica pomiędzy węzłem i co to jest węzeł, co to jest koparka i o co w tym wszystkim chodzi? No bo, tak, oczywiście. Na samym początku było bardzo prosto. Był jeden program, on się nazywał Bitcoin Core i on był wszystkim takim all-in-one. Tak. Wszystkim w jednym. To było zarówno oprogramowanie, które służyło do zatwierdzania transakcji, czyli kopania, koparki dzisiaj? jak i do tego, żeby przechowywać pełną historię sieci, wszystkie transakcje, oraz również był tym programem, który udostępniał innym uruchamiającym się na nowo programom historię transakcji, jaką on posiada i przez to dawał możliwość szybkiej synchronizacji innym nowo uruchamianym węzłom, bo ten Bitcoin Core to był właśnie węzeł, czyli taki komputer, który posiada historię od początku wszystkich transakcji, które były w Bitcoinie. Jak taki węzeł po raz pierwszy uruchamiamy, on musi ściągnąć całą masę danych
I on wyszukuje w sieci Bitcoina kilka węzłów, które są, nazwijmy to, w pobliżu tego naszego nowego węzła i od nich ściąga po troszeczku dane, tak żeby nie było przeciążenia, że z jednego węzła wszystkie dane są ściągane, no bo wtedy łącze by się zapchało. To jest stary mechanizm wykorzystywany w DNS-ach na przykład. Albo powiedziałbym w torrentach na przykład, no, czy w e-mail to też było takie rozwiązanie, że można było od różnych osób ściągać dane. Wtedy oprogramowanie do obsługi węzłów i do obsługi koparek było tym samym oprogramowaniem. Czy dzisiaj jest inaczej? Tak, teraz nastąpił dosyć znaczny rozwój oprogramowania. Mamy coś, co byśmy nazwali tylko portfelem. Mamy Bitcoin Core dalej jako takie narzędzie, które jest tym węzłem, tym oprogramowaniem, które ściąga historię transakcji, aktualizuje cały czas wszystkie transakcje. I Bitcoin Core również może być narzędziem do kopania, ale to się przestało już opłacać i zostały stworzone już takie dedykowane oprogramowania, które pozwalają ludziom z komputerami, które służą tylko do wykonywania obliczeń, wykonywać te obliczenia, czyli dystrybuuje obliczanie na wiele różnych komputerów i ściąga w jedno miejsce i tam ewentualnie autoryzuje transakcje. W takim razie, w pewnym uproszczeniu, a może nie uproszczeniu, mamy do czynienia dzisiaj z 3 typami aplikacji. Portfele, których jest bardzo wiele, bo jest bardzo dużo różnych portfeli. Mamy Bitcoin Core, czyli to oprogramowanie, które jest instalowane na węzłach. I mamy oprogramowania, też wiele różnych oprogramowań, które wspierają koparki. Tak, i zarządzają tym wszystkim. Osoba, która kopie, ona zwykle no w 99% ona ma uruchomiony komputer, który służy tylko do wykonywania obliczeń. Tak. I ona wykonuje te obliczenia na zlecenie jakiegoś komputera, który właśnie służy do obsługi koparek, a sam Bitcoin Core to jest, można powiedzieć, to jest ta baza danych ze wszystkimi transakcjami. Gdzie jest zapisane DNA Bitcoina? Czyli to, że bloki powinny się zamykać no mniej więcej co 10 Bitcoin minut. Core. To jest Bitcoin Core. Tak. To tam jest właśnie zapisane to, że będzie 21 milionów Tak, no oczywiście, żeby było jasne, to nie jest zapisane w postaci liczby, tylko to wynika z granicy ciągu, jaki powstaje, gdy policzymy przyznawanie nagród. Na początku przez 210 tysięcy bloków było za każdy zatwierdzony blok 50 bitcoinów, potem kolejne 210 tysięcy bloków 25, potem 12,5 i tak dalej. Ta nagroda schodzi i jakbyśmy sumowali wszystkie te nagrody, które zostaną przyznane, to łącznie będzie 21 milionów bitcoinów, czyli bardzo 2, 1 i bardzo dużo zer satoshi. Tak. Skąd się wzięło 210 tysięcy bloków? No właśnie o to chodziło Satoshiemu, żeby ta liczba była ograniczona. 21 milionów, bardzo ładna liczba, połowa 42, która ma również ważne znaczenie. Ciekawe, czy ktoś z Was zgadnie, jakie znaczenie ma liczba 42. To tak na marginesie, mały konkursik. A 21 milionów oczko, można powiedzieć, że to bardzo ładnie pasowało też do tych wszystkich wyliczeń. Nie było żadnych ułamkowych liczb na początku. Dobra granica ciągu, ładnie to wychodzi. Ile mamy w tej chwili węzłów? Czy to jest powszechnie znana informacja? Tak, są strony, które prowadzą dokładną informację o ilości tych węzłów, nawet o ich lokalizacji na świecie, w jakich miejscach się znajdują. Z tego co pamiętam, możemy mówić o blisko 20 tysiącach węzłów. Kto może postawić taki węzeł? Każdy, kto ma komputer. Właśnie, Komputer podłączony do internetu z odpowiednio pojemnym dyskiem twardym, no i odpowiednio szybkim, bo jednak ta prędkość też jest tutaj już potrzebna. Chociaż Bitcoin akurat pod tym względem jest stosunkowo powolny, więc ta ilość operacji na dysku nie jest tak kluczowa, jak na przykład w przypadku tych sieci szybkich, które mają bloki co sekundę, co dwie. Dobra. I teraz pytanie a propos scentralizowanej giełdy. Czy każda giełda scentralizowana, która chce obsługiwać Bitcoina, czyli każda kryptowalutowa chyba,
Nie wiem, czy jest jakaś centralizowana giełda, która nie ma bitcoina, a ma inne. Pewnie jest. Pewnie jest. Tak. Ale czy taka giełda musi posiadać swój węzeł? Nie, może korzystać z publicznie dostępnych, chociaż jakby z samej natury związanej z bezpieczeństwem lepiej, żeby posiadała swój własny węzeł, a nawet lepiej, żeby posiadała 2 albo 3 węzły, bo no wiadomo, awarie się zdarzają. Ważne, żeby nie przerywać pracy giełdy, przyjmować i realizować wykłady. Wróćmy do początku w takim razie. Pojawiła się wersja Bitcoin Core. To była wersja 1.0, czy nie pamiętam numeru, ale przyjmijmy, że ta wersja podstawowa. No. I teraz to jest otwarte oprogramowanie. Zgadza się? Wyjaśnij w ogóle ideę otwartego programowania, na przykład na przykładzie Linuxa. Na czym polega fenomen otwartego programowania, który rozpoczął się znacznie wcześniej? O tak, to otwarte oprogramowanie to powstała taka idea, że tworzymy oprogramowanie, kod źródłowy tego oprogramowania zwykle nie był dostępny. Czyli jak Microsoft pisał swoją wersję DOS-a, Basica i innych systemów operacyjnych, to kod źródłowy nie był dostępny. Czyli kod źródłowy, czyli to, w czym programiści piszą. Było jedynie wersja wynikowa, czyli wersja w języku maszynowym. I ten kod maszynowy nie jest łatwy do analizy, tam nie da się w praktyce nad tym pracować. Używamy jako programiści języków wyższego poziomu, które operują na bardziej takich abstrakcyjnych, większych już bytach, a nie na podstawowych operacjach zero-jedynkowych. Więc mając ten kod źródłowy, możemy po pierwsze dokładnie zbadać, jak działa jakiś program, a po drugie moglibyśmy wprowadzać zmiany. Możemy dodawać nowe funkcjonalności. I trzecia, mówię o niej na końcu, ale to jest moim zdaniem najważniejsza rzecz, bo to jak działa i to, że możemy robić zmiany, no to jest powiedzmy jakiś tam dodatek. Kluczowe jest to, że możemy szukać błędów. Możemy sprawdzać jakość napisanego tego kodu, czy on zawiera błędy, czy nie, czy to jest dobrze napisane, czy nie, czy programista na pewno przewidział wszystkie możliwe sytuacje i jeżeli odkryjemy jakiś błąd, możemy zgłaszać ten błąd właścicielowi kodu źródłowego i może on uwzględnić naszą zmianę lub nie. Dzięki temu, że rozwinęły się te wszystkie systemy do zarządzania kodem źródłowym, czyli tym, że ktoś ściągnął sobie jakiś fragment programu, zmienił go i on może jakby wysłać tą zmianę, zaproponować zmianę do głównego repozytorium, gdzie osoby z odpowiednimi uprawnieniami, bardzo teraz ten mechanizm upraszczam, mogą dołączyć tą zmianę do głównego kodu źródłowego albo też ją odrzucić. I tak można powiedzieć, rozwija się bardzo, bardzo wiele systemów, no choćby Linux czy swego czasu OpenOffice i LibreOffice, z którego kiedyś namiętnie bardzo mocno korzystałem. Rozumiem, że jak gdyby zgłoszenia poprawek, czy jakby nowe wersje jak gdyby kodu może wysłać każdy programista, ale jest pewna grupa, która to akceptuje. Tak, jest grupa, która akceptuje zmiany i jakby kluczowe jest jeszcze powiedzenie to, że nawet załóżmy, że ja wprowadzę jakąś poprawkę, zgłoszę jakąś poprawkę, to, że ona zostanie zatwierdzona przez odpowiednie osoby, to jest nawet nie połowa sukcesu. Bo teraz chodzi o to, żeby po wprowadzeniu tej zmiany, żeby wszyscy użytkownicy tego programu, czyli wszyscy właściciele węzłów, zaczęli używać tej wersji programu, która zawiera wprowadzoną przeze mnie zmianę. Bo dopiero wtedy ta zmiana, można powiedzieć, będzie obowiązywała. W kontekście, mówisz to już w kontekście Bitcoina na przykład. Kto dzisiaj zatwierdza zmiany, jeżeli chodzi o... Myślę, że listę osób, czy pseudonimów tych osób możemy zobaczyć przeglądając GitHuba, aczkolwiek sam tego nigdy nie robiłem. To ciekawe. Musiałbym popatrzeć na to, ile tych osób jest i jakie mają poziomy, bo to na pewno nie jest tak, że jedna osoba może zatwierdzić zmiany. Tam na pewno jest kilka etapów. Nie każdy może nawet zaproponować zmiany. To też jest istotne. A kto może zaproponować zmianę? Myślę, że osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Ja mogę zaproponować zmianę w tym sensie, że mogę zgłosić jakąś potrzebę zmiany i jak ja to bym zmienił, ale raczej to nie jest wprowadzane bezpośrednio do kodu, tylko jest przyjmowane przez programistów, którzy są zaangażowani bezpośrednio w projekt. No dobra. Czy zmiana zmianie nierówna? Bo są zmiany mniejsze, wydajnościowe, jakieś drobne modyfikacje związane z jakością działania,
a takie duże, funkcjonalne zmiany to faktycznie one wymagają bardzo szeroko zakrojonych już nawet działań nie tylko programistycznych, ale powiedziałbym PR-owych. No tak, żeby pozyskać społeczność, żeby zechciała z tych zmian właśnie korzystać. I podaj przykład jakiejś takiej zmiany na przestrzeni lat w Bitcoinie, która mogła być kontrowersyjną zmianą, albo była naprawdę dużą zmianą wpływającą. No, możemy mówić o dwóch takich zmianach. Pierwsza zmiana związana była z wielkością bloku. Do pewnego czasu wielkość pojedynczego bloku z transakcjami była ograniczona do 1 MB. To oznaczało, że pewna ilość transakcji się tam zmieści, nie zmieści się więcej. Tak. A to nakładało pewien limit wydajnościowy na całą sieć Bitcoina. No i część osób zaczęły powstawać najpierw różne pomysły, jak te zmiany wprowadzić. Jedni mówią, po prostu powiększmy do 2 MB. Tak. No ktoś inny powiedział, a dlaczego nie do 10? Nie? No i tam zaczęły powstawać różne koncepcje, nawet była taka koncepcja, że ta wielkość bloku powinna się zmieniać w czasie, czyli tak jak nagroda maleje, tak wielkość bloku powinna rosnąć. Bardzo, bardzo ciekawe koncepcje były zgłaszane, no ale w pewnym momencie, już abstrahujmy od całości tła, które temu towarzyszyło, przyjmijmy, że była taka popularność zdobyła modyfikacja 2 MB, że blok ma 2 MB dla uproszczenia i w pewnym momencie powstały dwie wersje Bitcoin Core. Jedna, która zawierała 1 MB blok, drugi, która znosiła ten limit i podnosiła go do 2 MB. No i teraz te zmiany, znaczy ta zmiana tych 2 MB była zakodowana, że zacznie obowiązywać od jakiegoś momentu. No i teraz ludzie ściągali różne wersje i można było widzieć, ile osób, które prowadzą nody, ma wersję tą z 1 megabajtowym ograniczeniem, a ile ma zainstalowane tą wersję z 2 megabajtowym blokiem. No i w pewnym momencie, znowu dokonuję pewnego uproszczenia, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły techniczne, ale w pewnym momencie, od momentu, gdy zaczyna obowiązywać zmiana, te nody, szczególnie te podłączone do koparek, czy węzły, podłączone do koparek, one zaczynały produkować bloki transakcyjne, które mają nie 1 MB, ale mogą mieć więcej. I rozpropagowywały te bloki po sieci. Część węzłów akceptowała te bloki, no bo mówią, może mieć 2 MB, tak. A część węzłów mówi, nie, to jest zły blok. I odrzucała. No i można powiedzieć, że w pewnym momencie nagle sieć podzieliła się na zupełnie rozłączne sieci, na dwie rozłączne sieci. Takie zjawisko nazywamy forkiem. To jest hard fork, tak dokładnie rzecz biorąc, czyli ta baza danych z transakcjami nagle zaczęła istnieć w dwóch wersjach. Tej wersji, w której były tylko 1 megabajtowe bloki i tej wersji, w której były również 2 megabajtowe bloki. To oznaczało, że można powiedzieć, że bitcoiny się zdublowały. Tak. Bo jeżeli ja miałem na adresie przed tym momentem, na swoim adresie 10 bitcoinów, to nagle ponieważ zaczęły funkcjonować dwie sieci, to ja miałem w jednej sieci 10 bitcoinów i w drugiej sieci 10 bitcoinów. Bo adresacja się nie zmieniła. Nie zmieniła, nic się innego nie zmieniło, tylko wielkość tego bloku. No i można powiedzieć, że w tym momencie dochodzi do głosu społeczność. Kto będzie uważał którą sieć za tą główną? Społeczność, czyli wszyscy ci, którzy prowadzą węzły, oni dostarczają komputerów z węzłami. Oczywiście możemy zobaczyć, których węzłów było więcej. Koparki, które były podłączone do tych węzłów, mówią, jaka jest bezpieczeństwo danej sieci. Jeżeli zdecydowana większość górników podłączyłaby się do jednego typu, no to wtedy tam mamy duże bezpieczeństwo. Tam, gdzie jest mało koparek, no to jest niskie bezpieczeństwo. Tak. I na początku w ogóle uważano, jak była ta zmiana wprowadzana, że decydujący głos będą mieli górnicy. No bo oni decydują o bezpieczeństwie sieci. Węzłów się podłączyć. Tam nawet była taka sytuacja, że część giełd mówiła, że tak, górnicy decydują, aż w pewnym momencie nagle nastąpiła pewna zmiana narracji. Nagle
kilka znanych takich fundacji bitcoinowych czy firm bitcoinowych, giełd, ale nie tylko. W ogóle powiedziała, nie pamiętam jaka giełda powiedziała to pierwsza. Nie jest ważna moc obliczeniowa. Ważna jest ilość węzłów. Ważne jest to, żeby to społeczność zdecydowała, a nie górnicy. Dlaczego nie górnicy? Ponieważ już wtedy obawiano się, że górnicy nie byli tak bardzo rozproszeni. Istniały wielkie farmy górnicze, które mogły być zależne od konkretnych wpływów interesów. I nawet jeżeli ja kupiłem koparkę i postawiłem tą koparkę w takiej wielkiej farmie, to ja nie decydowałem o tym, jaką wersję Bitcoina ona będzie supportowała. Nie? To robili zarządzający tą farmą, więc jakby oddawałem im bardzo dużą moc. I wtedy właśnie giełdy i te firmy powiedziały, nie, to nie chodzi o moc obliczeniową, tu chodzi o ilość węzłów. No ale czy z węzłami też nie można było tego zrobić? No, postawienie dużej ilości węzłów, no to jest już kłopotliwe. No, można byłoby próbować postawić bardzo wiele węzłów. No tak, ale węzły nie łączą się w pule na przykład, jak rozumiem. Tak. A tutaj szef takiego pula, czyli takiej spółdzielni ma bardzo duży głos, tak? No jasne. No i oczywiście można sobie wyobrazić manipulację tym wszystkim, no ale to byłoby już trudniejsze do ukrycia. Tutaj ta giełda powiedziała, ta pierwsza, która coś takiego stwierdziła, mówiła społeczność i ludzie i powiedziała, my będziemy akceptowali obie sieci, ale będą miały różne symbole. No i po wprowadzeniu tego forka jakby społeczność była zgodna co do tego, że to stare rozwiązanie będzie się nazywało Bitcoinem, a to nowe rozwiązanie o większym bloku będzie się nazywało Bitcoin Cash. Zresztą tu można nawiązać do tego, że ta zmiana tego bloku była podyktowana, i to jest dygresja teraz już od dygresji, była podyktowana tym, do czego Bitcoin miał być używany. No. Jaka jest idea za Bitcoinem? Część osób mówi, Bitcoin jest wolny, ma mało transakcji, nie da się zapłacić za kawę, to jest do kitu, nigdy nie będzie używany w tej wersji, trzeba go przyspieszyć. Pierwszy krok, żeby przyspieszyć, zwiększyć rozmiar bloku, bo Bitcoin służy do płacenia. A druga grupa mówiła, nie, Bitcoin nie służy do płacenia. Tu nie chodzi o to, żeby te bloki były duże, bo jak te bloki będą duże, tych transakcji będzie dużo, to za 10 lat postawienie nowego noda to będzie wielki wyczyn. Trzeba będzie ściągać olbrzymie ilości danych, mieć masywny komputer. To będzie bardzo drogie, a nam przecież nie o to chodzi, żeby to było drogie. Nam chodzi o to, żeby jak najwięcej tych węzłów powstawało, bo im więcej węzłów będzie, tym większa decentralizacja i w pewnym sensie bezpieczeństwo. No i mówią, nie podnosimy rozmiaru bloku, żeby przyspieszyć Bitcoina, trzeba znaleźć inne rozwiązania. Wtedy też pojawił się m.in. Segwit. Osobno rozwiązanie, o którym możemy powiedzieć, to jest rozwiązanie, które w jakiś sposób umożliwiło powstawanie layerów drugich i na przykład tego, że mamy Lightning Network, to też jest przykład tego, że można przyspieszyć w cudzysłowie Bitcoina, nie zmieniając bez ingerencji w rozmiar bloku i ilość transakcji w bloku. Nie? Czy takich forków na Bitcoinie było więcej? No można powiedzieć, że jakaś olbrzymia ilość, no bo wystarczy, możemy sobie wyobrazić skrajną sytuację, ja ściągam sobie Bitcoin Core, modyfikuję kod sam, kompiluję nową wersję programu, uruchamiam, mam forka. No tak, tylko że ty jedyny z Jestem niego korzystasz, jeden, ale może ty użyjesz, może kolega będzie używał, no ktokolwiek, nie? I może państwo będziecie używali. I mamy forka, także tutaj w pewnym sensie można powiedzieć, że to jest pełna dowolność. Kluczowe jest to, że za każdą modyfikacją, szczególnie istotną, jest zawsze pewna grupa ludzi, pewna grupa zarówno adwersarzy, jak i tych, którzy są bardzo wspierają daną modyfikację. I o tych zmianach jest zawsze głośno. No choćby o tym Bitcoin Cashu, no to przecież tam przez chyba ponad pół roku była bardzo głośna. I Bitcoin Cash funkcjonuje. Oczywiście. Tak jak kiedyś było Ethereum Classic, tak teraz mamy Bitcoin Cash. Można powiedzieć, że w pewnym sensie ten podział na Bitcoina i Bitcoin Cash pokazał, że Bitcoin jest jednak silny, bo to była pierwsza próba tego, żeby duże instytucje finansowe,
to się później okazało, duże instytucje finansowe próbowały zaingerować w rozwój Bitcoina. Właśnie to one stały za Bitcoin Cashem. One optowały, nie wiem czy w zorganizowany sposób, nie chcę tu mówić jakiejś teorii spiskowej, ale na pewno to one stały za tymi instytucjami, które były pro zwiększaniu bloków, no bo im zależało na tym, żeby z Bitcoina zrobić po prostu kolejną warstwę do szybkich transakcji, żeby, broń Boże, nie robić z tego pieniądza. No właśnie, to teraz wyobraźmy sobie taki scenariusz. Załóżmy, że wielcy tego świata, ktokolwiek jest tym wielkim tego świata, decydują się jednak zepsuć Bitcoina. Albo poprzez jego przejęcie, albo w jakikolwiek inny sposób i stawiają swoje nody, swoje węzły. Powiedziałeś, że prawdopodobnie na świecie jest kilkadziesiąt tysięcy węzłów, no to oni, załóżmy, mają taki kapitał, żeby postawić drugie tyle. Tak, no oczywiście pamiętajmy, że oprócz węzłów jeszcze będą potrzebne koparki, żeby zabezpieczyć tą sieć, no bo jednak bezpieczeństwo też jest w tej sieci ważne. Tylko wszystko będzie zależało od społeczności, od tego, którą sieć ludzie jako masa, użytkownicy Bitcoina uznają za tą wartościową. Ale nawet rozmawialiśmy ostatnio na kwadransie z Kangą i chyba na No Comment, że BlackRock jest istotnym właścicielem 4 z 5 największych kopalni na świecie. No nie? Więc mógłby wpłynąć na decyzję, do jakich węzłów się podłączyć. No i pytanie, czy to ryzyko jest istotnym ryzykiem? Czy to nie jest tak, że coś, co wierzymy doktrynalnie, nie jest jednak trochę mitem, że ten Bitcoin będzie trwał do końca świata i o 1 dzień dłużej. No bo wyobraź sobie, że największe kopalnie mówią, że wspierają nowe nody. Te nody są w rękach właśnie instytucji finansowych, a instytucje finansowe mówią, słuchajcie, upowszechniamy Bitcoina, można kupić w banku i sprzedać tego Bitcoina, ale uwaga, tego nowego. Faktycznie niebezpieczeństwo istnieje, ale pamiętaj, że oni nie są w stanie zepsuć istniejącego Bitcoina, oni są jedynie w stanie wprowadzić nowego. Czyli to zawsze będzie fork, czyli to zawsze będzie rozgałęzienie, ten stary będzie istniał, a powstanie ten nowy. I teraz, czy ludzie zaczną korzystać z tego nowego? Zobaczymy. No. Pamiętaj, jest jedna zasada. Zły pieniądz wypiera dobry pieniądz. Jeżeli ja dostanę 2 banknoty 100-złotowe, a jeden będzie zniszczony, to którym ja zapłacę w sklepie? No tym zniszczonym. Tym zniszczonym, oczywiście. Więc może się okazać, że w pewnym momencie, moje bitcoiny zostaną zdublowane, będzie Bitcoin Old i Bitcoin New, ale będę dążył do tego, żeby jak najszybciej pozbyć się tego Bitcoin New, bo nie wierzę w jego wartość. Mam pewne wątpliwości, więc ta sieć nowa może przez chwilę być nawet popularna, ale koniec końców to w tej starej ludzie ulokują swoje nadzieje, no bo pamiętajmy, wartość Bitcoina bierze się tylko z pewnej umowy, z pewnego ustalenia, że Bitcoin ma wartość. Tak samo jak złoto, czy diamenty, czy cokolwiek innego. To wszystko jest pewna umowa, która mówi, Bitcoin ma wartość. No, ta umowa społeczna nieprzymuszona jest najsilniejszym gwarantem. Oczywiście, no to jest to, do czego tak naprawdę my wszyscy dążymy, żebyśmy się jakoś umówili, że to ma wartość, bo to pozwoli nam na przykład łatwo zarządzać swoim majątkiem, czy zabezpieczyć ten majątek. To Łukasz, czy hipotetycznie, wracając do pytania z początku naszej audycji, czy dopuszczasz taki scenariusz, że wtedy, kiedy już ten 21-milionowy Bitcoin zostanie wydobyty, to będzie za długi czas w ogóle, to jest ważne, ale że na przykład społeczność zacznie się martwić o górników i mówić, musimy jednak oprócz płacenia górnikom za to, że jakby potwierdzają nam transakcje, musimy im dać jeszcze trochę jakieś nagrody, że na przykład zdubluje się te 27 milionów na 42, albo wprowadzić jakiś nowy system dodatkowej emisji. Są już w tej chwili w sieci propozycje tego typu zmian. Pojawiają się, one chyba były od samego początku, żeby zrobić z Bitcoina nie deflacyjną monetę, tylko właśnie inflacyjną, czyli żeby w nieskończoność się produkowały. Inna koncepcja, która również jest bardzo ciekawą, odpowiedzią na to, że ten podział na satoshi, że wartość jednego satoshi może być za duża, że
w pewnym momencie Bitcoin będzie warty tak dużo, że ten jeden Satoshi będzie warty na przykład $1 i to będzie ciężko już niepodzielnie, czyli będziemy musieli płacić dokładności do $1 i to będzie na przykład niewygodne. To ktoś powiedział, OK, to nie róbmy, że jest więcej bloków, więcej bitcoinów, tylko zwiększmy, dodajmy skalę, dodajmy jeszcze 4 zera. Tak. Dodajmy jeszcze 8 zer i będziemy mieli wtedy naprawdę mikrosatoshi i tak dalej. I tego typu zmiany są wprowadzane. To jest ciekawe, bo w gruncie rzeczy nie zwiększamy ilości bitcoinów, ale to co powiedziałeś, że my nie powinniśmy liczyć bitcoinów, my powinniśmy liczyć satoshi, tak naprawdę. No i czyli te modyfikacje są ciekawe, one pojawiają się, natomiast powiedziałbym, że nie ma kompletnie nie ma zgody na tego typu zmiany. Ta liczba 21 milionów bitcoinów jest korem, tym rdzeniem, wokół którego społeczność się zbudowała i myślę, że tego typu modyfikacja nie będzie zaakceptowana przez wszystkich i wierzę w to, że ta właśnie magiczna liczba 21 milionów jest jednym z kluczy do sukcesu Bitcoina. Dzięki, Łukasz. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzu, co w ogóle myślicie, jakie zmiany powinny się pojawić, albo jakie zmiany według Was się pojawią na przestrzeni najbliższych lat właśnie w sieci Bitcoin. I pamiętajcie o jednej gigantycznie ważnej rzeczy, być może najważniejszej. Czy już zasubskrybowałeś nasz kanał? Jeżeli nie, to jest właśnie dobry moment, łapka do góry i komentarz. Jesteśmy mega wdzięczni. Jeżeli uważasz, a chyba tak uważasz, skoro jeszcze jesteś tutaj z nami, że ten materiał jest interesujący, nie zapomnij podzielić się nim ze swoimi znajomymi. To też jest dla nas ważne, żeby ta informacja o kryptowalutach, o Bitcoinie była jak najbardziej upowszechniana, jak najbardziej dostępna. Ale jeżeli masz wątpliwości, że ten materiał jednak jest niewystarczająco interesujący, że czegoś brakuje, no to właśnie dajemy Ci jeszcze ostatnie argumenty, fakty. Jaki, Łukasz, fakt przygotowałeś na dzisiaj? Tak, no wiele osób zarzuca nam, że mało faktów podajemy w czasie naszych rozmów, więc ja mam bardzo istotny fakt. Otóż okazuje się, że Australia jest szersza niż Księżyc. To znaczy, że jakbym ją tak zawinął w koło, to bym owinął Księżyc dookoła. 4000 kilometrów ma Australia, a Księżyc niecałe 3300 czy 3400. A co się stanie, jak pomnożymy szerokość Australii przez 10? No będzie miała 10. 40 000 kilometrów. Czyli a tyle to jest jeździ. obwód Ziemi. I moja ciekawostka jest taka, a w ogóle nie ustalałem tego z Łukaszem, że gdybyśmy wyciągnęli z przeciętnego człowieka żyły i połączyli je w jedną długą żyłę, nawet takie mikrożyłki, które tutaj mamy, to rzekomo długość będzie wynosiła właśnie 40 000 kilometrów. Ale nie próbujcie zrobić tego w domu, tak. Nie sprawdzajcie, wierzymy Sławkowi na słowo. Tak jest. Dzięki, moi drodzy, Coco Jumbo i do przodu. Widzimy się w kolejnym odcinku. Hej! Cześć!